Siema, witam w kolejnym filmie, w którym będę prezentował magazyny o grach wideo. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować, tak jak widzicie, kultowy Game Boy magazyn. Nie jest to moje czasopismo, zostało mi ono wypożyczone przez Michała z kanału Sonic1994.pl. Posiada on 3 numery Game Boy magazynu, no i właśnie wypożyczył mi je, ponieważ jest to gazeta mi doskonale znana, ale niestety tylko z PDF-ów oraz, jak może ktoś zauważył w moich niektórych filmach, posiadam również wydrukowane wszystkie 8 numerów Game Boy magazynu na czarno-białej drukarce. No ale niestety nie posiadam oryginałów, bo są praktycznie dzisiaj już niedostępne. W ogóle nie pojawiają się ani na Allegro, ani na OLX-ie, nigdzie nie da się ich kupić, więc jest to taka gratka, że będę mógł sobie przejrzeć 3 numery Game Boy magazynu w oryginale, tak jak zostały one wydane. No i trzeba przyznać, że są one naprawdę zachowane w bardzo dobrym stanie, także będzie to niezwykłą przyjemnością móc teraz je wszystkie obejrzeć razem z Wami. Game Boy Magazyn było to czasopismo, które było wydawane w latach chyba od 2001 do 2003 albo 2004, bardzo nieregularnie, tam co kwartał, nawet rzadziej. I koniec końców ukazało się tylko 8 numerów. No i potem ono upadło. Było bardzo niszowe, nawet wtedy miało niski nakład, więc dowiedziałem się o nim, w ogóle o jego istnieniu tak naprawdę wiele lat później. Dopiero w okolicach 2011 roku. Wcześniej nawet nie miałem pojęcia, że było coś takiego. Więc zaczynamy. Pierwszy numer, jaki pokażę, jest to numer październik-listopad 2002. Czyli numer 1011, tak jakby 2 numery w jednym. I kosztował on 6 zł wtedy w kiosku. I w ogóle jeszcze bardzo żałuję, że nie kupiłem sobie, bo jeszcze dosłownie z 10 lat temu można było na Allegro upolować na przykład wszystkie 8 numerów za 100, ale wtedy wydawało mi się, że to trochę drogo jak za stare czasopisma. No dzisiaj mogę tylko żałować, że wtedy tego nie kupiłem. Więc jedziemy. Ultima. Ultima często się reklamowała w prasie, więc tutaj też również występuje. No i mamy spis treści. Jest to fajne, że cała gazeta jest poświęcona wyłącznie konsoli Game Boy. Co my tu mamy? Driver 2, jakaś zapowiedź, jakiś Kirby w newsach. Czy coś ciekawego? O, nowe Pokémony, Szafir i Rubin, czyli Sapphire i Rubin. Ruby. Miałem obie. Więc tutaj jest na razie dopiero zapowiedź tych gier, jeszcze się nie ukazały. Poza tym nic ciekawego wielce na tej stronie nie ma. Final Fantasy Tactics Advance. Miałem oryginał tej gry na Advance. Fajna, no ale dość wolno się rozkręcała, jak to takie gry. Disney Sports Football, tylko nie wiem co... Aha, bo tu Lara Croft. Co ona tu robi? Zaraz. Coś to jest jakoś dziwnie zmontowane, że tutaj mamy na górze jakieś sporty z myszką Mickey, a na dole mamy Lara Croft. I w ogóle tutaj nie widać żadnego podziału, mimo że tutaj jest screen z Tomb Raidera. Coś tutaj nie pykło, nie wiem o co chodzi. A, bo to jest ECTS, czyli to jest ogólnie... Okej, sorry. Duke Nukem i Turok Evolution. Turok tutaj w przypadku Turoka postawili, jak widać, na platformówkę. Nie chcieli się w ogóle silić, żeby zrobić na FPS-a na Game Boy Advance. Postawili na platformówkę i dostała 7. A Duke Nukem dostał 7,5. Moim zdaniem ta gra była bardzo, bardzo przeciętna. Grałem w nią trochę, nie miałem oryginału, ale grałem na programatorze. Była moim zdaniem bardzo przeciętna, choćby z tego względu, że jakby ją porównać z Duke Nukem 3D, pamiętanym choćby z PC-ów, no to ta gra była dużo, dużo słabsza. Bardzo płaska, znaczy taka jednopoziomowa i generalnie no podejrzewam, że samo to, że wyszła na Game Boyu, to już jej dodawało jakieś tam punkty do oceny, ale no dla mnie była słaba. A zobaczcie, z kolei Wolfenstein 3D dostał tylko 2,5 na 10, czyli tutaj już nie byli tacy łaskawi w ocenie i niektóre gry lepiej pozostawić w pamięci. Próba grania w Wolfa obnaża, jak jest prymitywny. No cóż, czego byście chcieli, tak?
Tekken Advance. Też chyba dość rewolucyjna gra. Przeniesienie takich bijatyk. No, tutaj mamy chyba trochę takie pseudo-trójwymiarowe tła. I postacie no to są chyba sprite'y, mimo wszystko 2D. Ale gra jest uznana tutaj przynajmniej w ocenie jako najlepsza bijatyka na GBA. Nie wiem, znaczy podejrzewam, że grałem w to właśnie na jakimś Supercardzie albo SZ Flash już, choćby z ciekawości nawet. No ale ja jako, że nie jestem fanem bijatyk, to nie za bardzo tą grę jestem w stanie sobie przypomnieć. Broken Sword, czyli point and clickek, Rainbow Six z kolei tutaj zrobili z tego taką trochę taktyczną grę od góry, a la jakiś Commandos albo Jagged Alliance. V-Rally 3. Nie jestem pewien, ale możliwe, że miałem tą grę w oryginale. Na pewno miałem Top Gear Rally, a czy miałem V-Rally to nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale te gry są do siebie dość podobne, zwłaszcza w wersji na Game Boya. Zawsze miałem problem z tymi grami wyścigowymi na GBA, bo zawsze jak w nie grałem, to miałem takie wrażenie, jakby ten nasz samochód, to on tak naprawdę nie jechał po tej trasie, tylko jakby on stał w miejscu, a to trasa się przesuwała pod nim. Zawsze takie miałem odczucie, że to jest tak dziwnie skonstruowane. I jakoś nigdy nie umiałem się wczuć w te wyścigówki na GBA. A tutaj mamy jeden tenis, drugi tenis, trzeci tenis. I wynika z tego, że ten jest najlepszy, aczkolwiek może przez to, że jest kord czarny, to nie wygląda za ciekawie, no ale nie, wszystkie wyglądają dość podobnie. Castlevania Harmony of Dissonance. Chyba z 3 Castlevanie były na Game Boya Advance. Jedną chyba miałem w oryginale. Nie pamiętam którą. Ale chyba nie tą, bo ta to się chyba dzieje w jakiejś Japonii. Któraś dzieje się w Japonii. A ja miałem chyba taką pierwszą, już nie pamiętam właśnie tytułu. Aczkolwiek chyba wszystkie można kupić w takim pakiecie teraz na nowych konsolach jako Castlevania GBA Collection czy coś takiego. Ale ja nie jestem zainteresowany, bo jakoś Castlevania to nie jest gra, do której bym miał jakiś mega duży sentyment. Ani ta seria w ogóle. Scooby-Doo, ciekawego, Star Wars, nic ciekawego. Lilo i Stitch, wysoko oceniona, dość kolorowa gierka. Epoka lodowcowa, no to niestety już nie. No i proszę, to wydawcą tej gry był Ubisoft. No gra wygląda dość prymitywnie, bardzo. Trochę jak z takich starych telefonów komórkowych. Szału nie robi, tak? Generalnie, co tu napisali w grywalności? Brak. Nie wiem po co w ogóle gdzieś idziemy. Do czego nam te zapasy i skąd wzięło się dziecko? Beznadzieja. No dziecko to pewnie ma takie podłoże jak w filmie, że oni chcą je odnieść do rodziców. Może ktoś filmu nie oglądał, no ale gra wygląda rzeczywiście słabo. Scorpion King. Nic mi to nie mówi. Spider-Man. Nie jestem fanem Spider-Mana. Dragon Ball Z Collectible Card Game, czyli karcianka z Dragon Balla. Karcianki potrafią być fajne wbrew pozorom, jeżeli się nauczy w nie grać. O! Dragon Ball Z The Legacy of Goku. To jest jedna z pierwszych gier, jakie miałem w ogóle na Game Boya Advance. I jest to gra, którą właśnie również kiedyś podarowałem Michałowi, właśnie który wysłał do mnie te czasopisma. Jak również podarowałem mu Game Boya Advance chyba w 2011 roku. No to były wtedy fajne czasy, można było tanio kupować konsolki i bardzo tanio można było również kupować gierki. Dragon Ball Legacy of Goku jest to gra typu JRPG, ale taki systemem walki takim nawalankowym, takim uproszczonym. Właśnie system walki w tej grze jest moim zdaniem najsłabszą jego częścią, bo i gra ogólnie jest bardzo krótka jak na RPG, więc mieszane uczucia. Mi się tak średnio podobała. Chyba ją przeszedłem z tego co pamiętam, zanim się jej pozbyłem, aczkolwiek nie jestem pewien czy całą. Breath of Fire. To jest jakiś port ze SNES-a właśnie, tu jest nawet porównanie. Tylko
Tylko, że to porównanie mi się wydaje, że to jest dwójki. Bo takie te ruiny mi się wydaje, że to było w dwójce. Bo miałem jedynkę i dwójkę normalnie w boksach. Pokazywałem to kiedyś w takim specjalu na chyba 400 widzów. Jest taki film, pokazuje tam obie części Breath of Fire. Miałem je pięknie wydane w pudełkach i no bardzo wartościowe gry. Szkoda, że ich nie mam do dzisiaj, bo można byłoby za nie wziąć niezły pieniądz. Dwójka jest ponoć dużo lepsza. Ja grałem w jedynkę, nie przeszedłem całej. Doszedłem dość daleko, ale mi się znudziła. A dwójka jest ponoć lepsza, ale niestety nie grałem. Ta gra wygląda dość ciekawie. Go Beckham, Adventure on Soccer Island. Czyli rozumiem, że ten chłopaczek, którym chodzimy, to jest David Beckham i on biega z piłką. Była już kiedyś taka gra na NES-a, nie pamiętam jej tytułu. Bardzo fajna, gdzie się chodziło takim koleżką w kasku i właśnie jako nasza broń służyła piłka. I można było właśnie zdobywać jakieś dopałki, że ta piłka się robiła coraz większa. Jak ktoś pamięta, to niech mi podrzuci tytuł. To była bardzo fajna gra z NES-a. Na podobnej zasadzie mniej więcej działała. I tu mamy poradnik do Broken Sworda, czyli do point and clickowej przygodówki. Ciekawe, jak się grało w ogóle w takie gry na Game Boyu. Nigdy nie byłem fanem point and clicków, więc nawet powiem szczerze, nie wiem, jakby to miało wyglądać. Okej. Więc jest to, jak widać, dość długi poradnik. Gra jest też zapewne dość skomplikowana, jak to point and click. I tutaj mamy również poradnik chyba do Dragon Ball Z Legacy of Goku. Ale wydaje mi się, że jak ja grałem, to grałem bez poradnika. Chociaż może nawet nie miałem jeszcze wtedy PDF-ów, tych czasopism. No, ale chyba poradziłem sobie bez, więc najwidoczniej w świecie ta gra nie jest na tyle skomplikowana, by konieczne było do niej posiadanie poradników. I tu mamy dział Game Boy Color, bo generalnie czasopismo jest w głównej mierze o Game Boyu Advance. I co my tu mamy? No to Zelda jest generalnie na większości. No może nie na większości. Tu jest Zelda, tu jest Zelda. To są Pokémony. To jest jakiś Dragon Warriors chyba. Nie wiem o co tu chodzi. Game Boy Color. To jest chyba jakiś taki zbiorczy artykuł, w co warto by zagrać na Game Boyu Color. No albo i nie, no bo tu jest 4,9/10. Coś tu jest ciekawego takiego, na czym można by zawiesić oko? Nie. Tips and tricks. Cheaty do gier. Czy znajdę tu coś, co mogłoby mi się przydać? Chyba nic takiego tu nie widzę. Nieśmiertelność do Duke Nukem Advance, jakby ktoś chciał skorzystać, albo do Duma. Też przydatna rzecz. O, Pokémon Mini. To była dość interesująca mikrokonsolka, która była była maleńka naprawdę, jak Tamagotchi jakieś. Miała taki monochromatyczny, malutki ekranik. Ale były do niej takie miniaturkowe kartridże. One były chyba nawet... W ogóle ta konsola i te kartridże tutaj w tej gazecie, one są większe niż były w rzeczywistości. To tylko na zdjęciach są takie duże, bo to było naprawdę maleństwo. No ale te gierki to były jakieś takie zestawy chyba minigierek. Na przykład Pokémon Pinball. Nie jest to klasyczny pinball, jaki znamy z salonów gier czy z różnych gier na konsolę. Pinball Mini więcej ma wspólnego z biliardem. W każdym z trzech trybów chodzi o jak najszybsze wbicie kulki do dziury. W trybie story przechodzimy coraz trudniejsze zadania i co jakiś czas mamy za zadanie złapać Pokemona. Trzeba trafić kilka razy kulką, potem umieścić ją w otworze. Czyli to nie jest typowy bilard, gdzie albo pinball, jak na przykład Pokémon Pinball z Game Boya Color, gdzie sobie odbijamy kuleczkę. Podejrzewam, że właśnie ten ekranik byłby zbyt prymitywny, by móc takie rzeczy wyświetlić. A co nam tu prezentują? Jakieś chyba podświetlenie chamskie do Game Boya Advance'a. Afterburner. Aha, czyli to jest nasadka taka z lupą. Już Łysy by miał swoje zdanie na temat takich gadżetów. Dobra, czyli to był numer pierwszy, który obejrzeliśmy. Dragon Ball Z magazyn. Bardzo fajne. W ogóle okładka całkiem fajnej jakości. Taka dość troszkę sztywna, chyba lakierowana, wytrzymała. Bardzo fajna gazetka. Dobra, zaczynamy numer drugi. Numer drugi jest to numer grudniowy, a generalnie 7, czyli przedostatni. Jest to grudzień 2002. Cena 6,99, czyli o złotówkę zdrożał.
ciągu miesiąca. I na okładce jest Harry Potter. To zaczynamy. Przeglądanko. Co my tu mamy w grach? 370 zł za Game Boy Advance'a, podstawową jego wersję. Ale na przykład 189 zł za Duma 2. Dość drogo bym powiedział. A i fajna reklama z Super Mario Advance 3 Yoshi's Island. Czyli to jest jakaś, nie wiem, nauczycielka, czy nie, raczej to jest w domu. No ale dobra, no kiedyś fajne były te reklamy. GBA granie na TV, na ekranie TV, czyli to jest ta fajna przystawka do GameCube'a. Niestety nigdy nie miałem tej przystawki, ale umożliwiała ona granie w gry z Game Boya Advance na telewizorze. I się od spodu fajnie montowało. Fantasy Star Collection. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego wyszło na GBA. Jest to składanka RPGów, JRPGów z serii Fantasy Star, znanych właśnie z Segi Genesis. Ok, jedziemy dalej. Legend of Zelda Link to the Past, czyli kolejny remaster, można powiedzieć, gry ze SNES-a. Zagrożenie dla Advance zbliża się i tu mamy prezentację Noki N-Gage. To jest chyba ten Wonders One Color, jak dobrze się nie mylę, a to jest jakiś ten nie wiem, Pico czy coś tam, nie pamiętam nazwy, ale to już są porażki. Ale generalnie tak naprawdę nic nie było w stanie zagrozić Game Boyowi Advance. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ok, czyli to jest chyba Komnata Tajemnic. Ja tam nie jestem zbytnio obeznany w uniwersum Harry'ego Pottera, bo film to oglądałem chyba może z jeden, a książkę czytałem tylko pierwszy tom, także jest to mi dość słabo znane uniwersum i fanem nie jestem. Tony Hawk 4. No podejrzewam, że wygląda tak samo jak 2 i 3, bo tutaj się za bardzo nie dało nic zmienić w grafice. Rzut izometryczny, no właśnie. 8,5. No chyba ta 2, 3 to miały dyszki nawet w tych innych czasopismach, jak pamiętam. SSX Tricky to nie dla mnie gra i Doom 2 7 dostał. Podejrzewam, że właśnie też trochę niżej niż 1, no bo już 1 była czymś takim świeższym na GBA, a 2 no to już trochę odtwórczo, no nie? Super Goals and Ghosts, czyli dość chyba taka bardzo trudna gra, bo bynajmniej Ghosts and Goblins z NES-a to była mega trudna gra. Contra Advance to jest chyba jakaś wariacja na temat kontry ze SNES-a, albo w ogóle to jest może kontra ze SNES-a. No i bardzo nisko oceniona, tak jak widać. Ale widać po tym ludziku, że wygląda on i te platformy tutaj zupełnie to wygląda jak Contra 3 ze SNES-a. Więc może to jest tylko port. Driver 2 Advance 8. A i tutaj też się da wysiadać z auta, czyli to jest takie kurcze GTA niemalże na GBA. Wysoko oceniona gra, chyba nawet wyżej niż 3, z tego co się orientuję. Metroid Fusion. Metroid Fusion no to jest fajna gierka. Przechodziłem ją chyba miałem nawet spolszczonego ROMa, jak się nie mylę, a może nie. W każdym razie na pewno przeszedłem całą tą grę na GBA. To pamiętam doskonale. Także no generalnie bardzo fajna gra, godna polecenia. Z takich gier jeszcze wyszedł na Game Boy Advance Metroid chyba Zero Mission, jak się nie mylę, który jest remake'iem chyba Metroida 1 czy 2, już nie pamiętam, ale na pewno jest remake'iem. Nie jest to nowa totalnie historia. The Lord of the Rings Fellowship of the Rings 1,1 na 10. A czemu aż tak źle? Grafika niedopasowana, koszmarnie wielkie przedmioty. Walki ze strachami na wróble, monstrualne kanapki, pijane niziołki i cytaty z dzieła Tolkiena. Czy naprawdę ktoś ma nadzieję, że to może się udać? No ja miałbym nadzieję, że to może się udać. Dlaczego nie?
ale jak widać się nie udało. Grafika niedopasowana, koszmarnie wielkie przedmioty, zbyt ciemna, całość fatalnie animowana, dźwięk niezdolne zapaść pamięć brzdąkanie, mój pies wyje o wiele bardziej melodyjnie, grywalność zerowa. Jeśli znasz fabułę książki lub filmu, jeśli nie znasz, najpewniej i tak nie czytasz tych słów. Aha. Czyli co, jeżeli znam książkę, a gra bazuje wiernie na książce, to nie będę mógł się dobrze bawić. Taka narracja to trochę jest na wyrost, mi się wydaje. No gra może faktycznie jest słaba, ale ten argument jest podany w taki sposób, który moim zdaniem nie musi być trafnym argumentem. Dobra, Godzilla jakaś tu jest 7/10. Co tu dalej mamy? Ship. O, kolejna gra, która nie wiedziałem, że była na... Pamiętam Ship z PC-ta. Chyba miałem pełną wersję gdzieś w CD Action. Chyba, że to jest inna gra. Ale to była taka gra, gdzie zaganiało się owce do jakichś tam stodół, przyczep. Hugo to mi się kojarzy tylko z Polsatem i z tymi dzieciakami, co próbowały się dodzwonić, a potem grały telefonem. The Lord of the Rings The Two Towers, czyli drużyna pierścienia dostała 1, ale 2 wieże dostały już 9. Więc jak widać jest to zupełnie inna gra i to jest chyba gra taka hack and slashowata trochę w stylu Diablo, z tego co kojarzę. Możliwe nawet, że testowałem tą grę kiedyś, nie pamiętam już w tym momencie. Super Mario Advance 3 Yoshi's Island dyszkę dostała. To chyba jest też port ze SNES-a, o ile się nie mylę. Chyba na pewno. FIFA 2003. No w FIFA to chyba nie grałem na Game Boyu. W sumie jak miałem alternatywę, żeby grać w FIFA na PC czy na dużej konsoli, no to granie na Game Boyu takimi małymi ludzikami, no to trochę się mija z celem, no ale generalnie czemu nie? Ktoś nie ma innej opcji. Eye of the Beholder to chyba też jest port z jakiejś starej konsoli, może ze SNES-a. Zresztą widać, że grafika jest bardzo prymitywna, no i ocena również 3/10. Szału nie ma. Smuggler's Run 3. Nisko oceniona gra. Hits PS2, ok. Sega Smash Pack, czyli jakaś składanka od Segi. Dobra, zobaczmy co tutaj. Jakieś reklamy. Solucja do Harry'ego Pottera. Jak przejść gierkę. Chyba screeny to oni na emulatorze robili, bo są ładne te screeny generalnie. Harry Potter i Komnata Tajemnic, wersja na Game Boy Color, czyli grafika znacznie słabsza, ale gra otrzymała wysoką ocenę, także nie jest źle. Super Mario Bros. Deluxe. Miałem kilka egzemplarzy, miałem tego Mariana z 2 albo 3. Jeden miałem w pełnym boksie. Bardzo, bardzo wartościowa dzisiaj gierka. Szkoda, że mi się nie zachowała, bo bym kupę kasy wziął. Cannon Fodder również miałem. Też była przyjemna gra. I Mario Golf chyba nie miałem. Wario Land 3 to na pewno miałem, to pamiętam doskonale. Ale nie przepadam ogólnie za postacią Wario i za grami z Wario. Donkey Kong Country to też chyba miałem. Tipsy i triki. Czy coś by mnie mogło zainteresować? No Super Mario Bros. Deluxe. Jak wtedy miałem... O, Cannon Fodder. To by się przydało na nieskończoność żołnierzy, granatów, bo ta gra była trudna. O, kamera do GBA. Jakiś dość niszowy produkt, bo nigdy go chyba nie spotkałem na aukcjach. Bardziej była popularna zdecydowanie chyba kamera do Game Boya Color niż do tego. GBA TV Tuner to też raczej takie urządzenie dość mało znane. Na pewno do Segi Game Gear było coś takiego. Ale to by, trzeba przyznać, było dość ciekawe, na przykład, żeby odbierać telewizję na Game Boyu Advance i włączyć sobie, kurczę, reklamy na Polsacie na GBA. Ciekawe. Jakby to miało się sprawować. Listy, reklama. Czego jest reklama? Metroid Fusion. O, czy ja wiem, czy taka trafna. Takie givery to chyba nie było w Metroidzie, bo Samus to raczej strzela z tego działa w ręku, no nie? Budowanego.
No i na tyle okładki mamy Neo Plusik i laseczkę z GTA Vice City. The boys are back in town. Więc to jest kolejny numer. No i został nam już ostatni numer. I to jest w ogóle ostatni numer Game Boy magazynu, jaki się ukazał, czyli są 3 ostatnie numery. 6, 7 i 8. Czyli pierwszych 5 nie mam tutaj. I ten 8 numer ukazał się w lutym 2003 i kosztował 6,99, czyli tyle samo co 7. A na okładce jest Zelda A Link to the Past. Dobra, zaczynamy. Więc tutaj jest reklama z laseczką z Dead or Alive Ultima, jak zawsze. Game Boy Advance SP, czyli już była jakaś zapowiedź, bo on się chyba w 2004 ukazał, jak się nie mylę. Chyba tak, jakoś tak to było. O, i taki fajny padzik do GameCube'a, wyglądający jak pad od SNES-a. Ciekawa rzecz. Co my tu mamy w zapowiedziach? Tutaj nic wielce odkrywczego nie widzę na tej stronie. Mario Party. O, Pokémon Ruby i Sapphire. Tutaj już są screeny z japońskiej wersji, czyli już musiało tam wejść. Bardzo dużo się nagrałem w te Pokémony, chyba w Ruby najwięcej. Doszedłem do Elite Four, ale nie dałem rady ich pokonać. W tych starszych częściach właśnie Elite Four to było naprawdę wyzwanie, a nie to co w Let's Go Pikachu, gdzie zmiotłem ich po prostu praktycznie samym Pikachu z powierzchni ziemi. Tomb Raider The Prophecy to jest chyba ta część, którą próbowałem zaprezentować w ogóle w moim czwartym odcinku na kanale. To było początek 2011 roku. Jakby ktoś się wrócił, ale ostrzegam, że jakość jest tragiczna tych nagrań. To tam chyba próbowałem pokazać tą grę, ale ona była dość ciemna i chyba niewiele było widać. Zresztą wtedy to był znak rozpoznawczy mojego kanału, że w ogóle niewiele było widać na filmach. No. Crash Bandicoot dwójeczka, czyli jedynka już zdążyła wyjść. Tak średnio oceniony, no nie? Ale grafika na pewno była bardzo ładna, bo grałem sobie w różne Crashe. Chociaż chyba nigdy nie miałem w oryginale żadnego. Ale na pewno na jakiś tam Super Cardy czy EZ Flashu na pewno grałem i pamiętam, że grafika mi się podobała. A tutaj mamy Zelda Link to the Past, czyli bardzo, bardzo kultową grę. Uważaną za jedną z najlepszych w historii i najlepszą na SNES-a i w ogóle. A tutaj jako port na GBA. I ona chyba była w ogóle w pakiecie jeszcze z jakąś grą Force World, czy coś takiego. To był taki jakby dwupak na jednym kartridżu. He-Man, nic ciekawego, Różowa Pantera również. I tu mamy dwie strzelaniny FPP. Medal of Honor Underground. Czyli Medal of Honor Underground to był w ogóle druga część Medal of Honor wydana na PlayStation 1. A tutaj jest, nie wiem czy ta gra ma w ogóle cokolwiek wspólnego. Niby tu jest napisane, że to kolejna odgrzewana gra z dużych konsol, ale pytanie czy ona w ogóle ma coś wspólnego z wersją z Sharaka. Czy jest to od nowa napisana po prostu gra o tym samym tytule, no ale jest nisko oceniona. Wygląda chyba najgorzej z wszystkich dotychczasowych strzelanin na GBA. W czasach Dooma 2 jest to nie do przyjęcia. Grywalność nie jest najlepiej. Przeciwnicy, jak i zadania nie stanowią większego wyzwania, szkoda. Natomiast tu Ballistic X vs Saver, tu już jest ocena 8,7 na 10. Sequel wspaniałej strzelanki w natarciu, nie ma innego wyjścia, trzeba go sprawdzić. No trzeba przyznać, że tutaj grafika prezentuje się ciekawiej niż w tym Medal of Honor. Trochę mniej rozpikselowana się wydaje. Także no, wysoko oceniona gierka, prawie na 9. W ogóle jak czytałem teraz, tak oczywiście sobie tylko przeglądam, ale jak wczytywałem się już w te recenzje, to w ogóle zauważyłem, że jest po pierwsze dość niski poziom, że tak powiem, literacki, jeśli można tak powiedzieć, tych artykułów. Jest bardzo dużo byków, różnych stylistycznych albo nawet ortograficzne się zdarzają, tak jakby no może zabrakło kasy już na redaktorów, znaczy no jak to się mówi, na zredagowanie tego prawidłowe. No i też są różne błędy
Na przykład pomyłki, że jest napisane, że w grze jest tak i tak, a tak naprawdę jest inaczej. Czyli jest tu dużo błędów generalnie w tym czasopiśmie się pojawia i nawet nie trzeba być wielkim znawcą, bo ja przecież nie jestem, a czytając te wszystkie numery natrafiałem niejednokrotnie na różne babole, więc tak średnio bym powiedział. Jazz Jack Rabbit. 1, 2 to pamiętam była kultowa gra na PC, na którą grałem z kuzynami na 2. Świetna gra to była. Sega Rally Championship, słabo oceniona. I chyba wygląda słabiej niż ten V-Rally 3, który był w poprzednich numerach pokazany. Pierwszy chyba jaki tu pokazałem. Dave Mira BMX. Czyli coś jak Tony Hawk, rzut izometryczny, tylko tutaj zamiast na deskorolce jeździmy na rowerku. I Mortal Kombat Dark Alliance. Czyli co? Mamy w końcu grę, która może pokonać Tekkena. Pytanie. Nigdy nie sądziłem, że to powiem. Mortale gra się nadzwyczaj dobrze. Po skończonym Tekkenie jest to kolejna obowiązkowa lektura w bibliotece Fana Mordobić. Czyli nie w mojej. Dziękuję bardzo. O, jest nawet plakacik niewyrwany. O, proszę, jaki ładny. Legend of Zelda Link to the Past. Bardzo ładny plakacik. Fajny. Fajnie by się prezentował na ścianie. No i tutaj z Larą Croft już taki mniej fajny. Bo to jest takie wczesne 3D, więc to nie wygląda dobrze. Street Fighter Alpha 3. No takie właśnie, takie kreskówkowe bijatyki wydaje mi się, że najlepiej by się mogły prezentować na Game Boyu. Na pewno lepiej niż takie pseudo 3D. O, i tu jest ten wspomniany Breath of Fire 2. Czyli tak jak wcześniej wspominałem, miałem obie te gry, czyli 1 i 2 w oryginale. Tylko że w 2 to w zasadzie nie grałem. Prawie, że nie grałem. No ale bardzo wysoko oceniona gra. A tu Sea Trader Rise of Taipan. Nie wiem, czy to... Wygląda mi to trochę na przygodówkę, ale nie wiem, nic o tej grze, nic mi ona nie mówi. Carnai Rayleigh. No, widok od góry. Nie lubię czegoś takiego. Trochę może to się kojarzyć z Micro Machines. Jest wysoko ocenione, więc nie wiem. Nigdy w to nie grałem. To się nie będę wypowiadał. Chocobo Land Game. The Dice. Czyli co? To jest jakiś JRPG z Chocobosami. Wysoko oceniona gierka. No i mamy tipsy i triki. Do właśnie wspomnianej strzelanki X vs Saver na przykład. I mamy znów dział Game Boy Color Zone. Czyli... O, i tu z Hamtaro. Miałem Hamtaro na Game Boy Color. Nawet trochę grałem w tą grę. To jest chyba jedna w ogóle z ostatnich gier, jakie wyszły na Game Boy Color. Ciekawe, ile dziś może być warta, bo pamiętam, że wtedy jak ją miałem, to nie była jakoś dużo warta, ale była całkiem spoko gierką. Zelda. To chyba będziemy mieli o tych, jakie są Zeldy na Game Boy Color, czyli Link's Awakening DX, czyli jest to pokolorowana wersja Zeldy z czarno-białego Game Boya, do której dodano jeszcze jeden dodatkowy dungeon, taki ukryty, jako bonus. Natomiast w tym remake'u ze Switcha, tym Link's Awakening ze Switcha z 2019, to tam również jest ten dungeon z tej wersji DX. Występuje on tam. I chyba nawet tak samo się do niego dostaje jak tutaj. Oracle of Seasons jest Oracle of Ages, powinno jeszcze być wymienione. No ale to są takie trochę bliźniacze gry, trochę jak z Pokemonami. Że dwie bliźniacze wersje zawsze wychodzą. No i tu mamy poradnik do Tomb Raidera The Prophecy. Czyli poradnik do Zelda Oracle of Seasons. I poradnik do Zelda Link to the Past. O, proszę. Czyli co, na 2 stronach jest opis przejścia całej gry? No nie wierzę. Weź ze skrzyni lampę, udaj się na północ do zamku. No to jest początek gry. A tu jest ostatnie zdanie. Właśnie przeszedłeś grę. No bez jaj. Opis przejścia całej gry jest na 2 strony? No fajnie, to jak będę kiedyś przechodził, to sobie go przeczytam. Dobra. Tomb Raider
Curse of the Sword, Legend of Zelda Link's Awakening. Zdobądź tarczę od Marin, no to jest sam początek gry. Ok. Następnie wejdź po drabinie. No ale to co? To się urywa nagle. 45, a tu już jest o czymś innym, więc to jest jakby niedokończone, dziwne. A nie, bo to jest opis jak zdobywać serca. A generalnie przejście gry. Zagraj melodię. To chyba też jest opis przejścia całej gry na dwie strony. No to no, trzeba przyznać, że umieli się chłopaki kurczę, jak to powiedzieć, streścić, żeby to zmieścić na dwóch stronach. No to jakaś nakładka na krzyżak, jakby był dla kogoś niewygodny, ale widzę, że tak chamsko jest przyklejany na taśmę dwustronną, więc nie wiem, chyba bym nie zaufał czemuś takiemu. Kto widział Unseen? Gra stworzona przez Polaków na GBA. Pierwsze słyszę. Dobra. O, i to jest co? Podwójna okładka. Z przodu taka, z tyłu taka. No ciekawe. Można ją trzymać w obie strony. I nawet jest kod na każdej stronie. Więc w sklepie mogła być zeskanowana i tak, i tak. No ciekawe. Wcześniej nigdy nie spojrzałem na nią od tyłu. Nawet nie wiedziałem, że to jest Lara Croft. Także tak się prezentują te trzy ostatnie numery Game Boy Magazine, jakie się ukazały. Raczej nie uda mi się ich zdobyć, bo są niedostępne. Te, tak jak mówiłem, są pożyczone. Mam jeszcze pożyczone 2 inne czasopisma, też w takich małych ilościach, które będę chciał zaprezentować z czasem. Także to wszystko. Dziękuję Michałowi za pożyczenie mi gazetek. Mam je wydrukowane, no ale wiadomo, że to jest nie to samo, co trzymanie w rękach oryginałów. Także bardzo fajny magazyn. A może ktoś z Was posiada Game Boy magazyn, a może chciałby nas sprzedać? Może byśmy się dogadali. A nawet jak nie chcecie sprzedać, a posiadacie, no to pochwalcie się, nie? Żebym mógł zazdrościć. Bo naprawdę bardzo fajne pisemko. Fajnie by było je mieć. Najlepiej wszystkie 8. Także dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.